Dzień dobry widzowie. W nowym odcinku porozmawiamy z wami porozmawiamy między sobą, ale dla was o 3 modelach dystrybucji w czasach kryzysu. Mówimy o dystrybucji produktów, oczywiście w czasach ciężkich gospodarczo. Przedstawmy się najpierw. Witold Kowalski, zakładałem Nike i Telepizę w Polsce. Zawahałeś się? Teraz prowadzę firmę konsultingową, jednoosobową, mentoring, consulting i napisałem książeczkę Świadomy Lider. No i ta książeczkę, ona ma 20 000 stron, więc 500. Niektórzy nazywają ją Biblią, niektórzy papierem. Tak, no, trudno. Dobra. Żartuję. Chociaż może nie. O 3 dystrybucji modelach chcemy porozmawiać. Tak, a ty się przedstaw jeszcze. Jestem Tomasz, przedstawiciel generacji Z i wraz z tatą prowadzimy kanał na YouTubie i na Spotify'u, i na TikToku, i na LinkedInie, jakby nie było, i rozmawiamy międzypokoleniowo o różnych biznesach, o różnych case'ach, a ja stawiam swoje pierwsze kroki na rynku pracy w branży doradczej. Przechodząc do odcinka bezpośrednio, powiedz mi, dlaczego my w ogóle analizujemy modele dystrybucji w czasach kryzysu? Bo tak naprawdę chodzi o marżę, czyli jeżeli producent jest w stanie bezpośrednio sprzedawać do klienta końcowego, to wtedy realizuje całą marżę, która jest zawarta w cenie końcowej. Jeżeli korzysta z jednego lub więcej, 2, 3 pośredników, czyli po kolei, tak, to musi się tą marżą podzielić. Więc przy rosnących kosztach w ogóle walka o marżę ma kluczowe znaczenie, bo decyduje o końcowej rentowności danego przedsięwzięcia czy firmy. No i kiedyś mówił Phil Knight, założyciel Nike, że jak dobra jest marża, to wszystkie inne sprawy można załatwić. Jeżeli się jest tylko takim małym ogniwem w całym łańcuchu tej marży, budowania wartości, ale też i marży, no to wtedy twoja rola jest marginalna. Jeżeli jesteś w stanie przejąć wszystkie marże od początku do końca, no to wtedy akumulujesz kapitał, który pozwala ci się rozwijać. No właśnie, ale czy to nie jest trudne w dzisiejszych czasach, żeby właśnie zachować sobie te wszystkie marże, z racji tego, że bo mówimy o kanale D2C, czyli Direct to Consumer, bezpośrednio do konsumenta, więc jeśli mówimy o takiej formie sprzedaży, to zazwyczaj ta sprzedaż ze sklepów internetowych albo stacjonarnych jest spod szyldu jednej marki, tak? I to jest duży problem, bo ludzie w czasach kryzysu nie szukają jednej marki, bardzo porównują ceny. Chyba, że marka jest bardzo silna. Na przykład, tak, wyjątkiem mogą być na przykład marki luksusowe. Tak, albo takie marki jak na przykład Nike, bo żeby zapewnić sobie przejęcie wszystkich marż, to kosztuje, tak? Może nie, jeśli chodzi o sklep internetowy, to można założyć sklep, a jeżeli się ma podejście omnichannel, że się ma własne sklepy, to jest duże wyzwanie operacyjne. I często jest tak, że producenci, którzy nie mają marki, muszą to sprzedawać do pośredników, gdyż nie mają wystarczająco pieniędzy, sił, organizacji, żeby cały ten proces w tym łańcuchu dostaw zrealizować. Czyli można powiedzieć, że ta postawa direct, czy kanał, czy podejście direct to consumer jest możliwe tylko dla marek silnych i firm silnych, które potrafią nad tym zapanować. Tym samym my pozwoliliśmy sobie na wypisanie tych 3 modelów dystrybucji, czyli direct to consumer, przez detalistów i przez dystrybutorów. I teraz, żeby tutaj... I są jeszcze marketplace'y, tak? Allegro czy Allegro. Są też jeszcze marketplace'y. I Amazon, gdzie to jest tak trochę jak w przypadku dystrybutorów, bo firma ci umożliwia sprzedaż. Platformę. Tak, ale pobiera za to pieniądze i to nie małe. Forma pośrednictwa. Tak, ale to jest tak jakby trochę marża dystrybucyjna i marża na budżet reklamowy, bo jak chcą być bardzo aktywni w imieniu tego klienta, który tam sprzedaje, to biorą jeszcze pieniądze na działania marketingowe. I to jest kosztowne. To jest jakby porównywalne do dystrybucji, a nawet bardziej kosztowne, aczkolwiek te wielkie platformy marketplace'owe
dają ci wolumen bardzo duży, tak? Bo są same wielkie. Więc jeżeli tam jesteś silny, to jesteś silny z nimi. Ale gdyby nagle z siebie zrezygnowali, no to już jesteś w dużym kłopocie. W dużym D. Tak. Dlatego bardzo ciekawy dodatek z tym Marketplace. Omówimy sobie te 3 główne. O Marketplace właściwie już opowiedziałeś, więc już jesteście w tym doinformowani. No ale zanim przejdziemy do tego, dosłownie w 5 sekund chcę, żebyśmy byli na tej samej stronie, jeśli chodzi o nazewnictwo. Tak. Bo ja już się na tym złapałem, analizując różne modele i próbując zrozumieć, jak działa sprzedaż, że i po angielsku, i po polsku te nazewnictwo jest inne. I po polsku, jakbyśmy sobie teraz rozrysowali cały łańcuch, to od producenta, dobra, możemy pójść do dystrybutora. I jest jeszcze jeden, ja to nazywam integrator. Znowu weźmy przykład. Słuchaj, no to dobra, to Dobrze. musisz być konkretny, bo tutaj, powiem. żeby widza nie mylić, integrator jest między czym? Między producentem a dystrybutorem? Wyobraź sobie, producent jest w Chinach, a integrator Nike kupuje właśnie z Chin, z różnych fabryk i to on zarządza marką, tak? Czyli on jest pomiędzy producentem, bo integrator buduje dystrybucję na poziomie krajów, tak? Albo sam wchodzi, albo przez dystrybucję. Rozumiem. Żeby nie mylić widza też znowu podkreślam, najpierw powiem cały łańcuch i jeszcze powiem z tym twoim integratorem, żeby ludzie zrozumieli. Producent, potem dystrybutor, potem detalista i na końcu konsument końcowy. Tak jest. I teraz ty wspomniałeś o integratorze. On jest często między producentem a dystrybutorem. Tak. Dokładnie. I to jest najczęściej brand po prostu, tak? Na przykład Zara też, zwróćcie uwagę, że Zara ma producentów. Odbiera od nich produkt, planuje, jak on ma wyglądać, jak krótkie serie i rozpuszcza to po swojej sieci własnej, tak? Jest typowym integratorem. Ona nie jest właścicielem wszystkich fabryk. Nie jest właścicielem również Nike fabryk. Ma partnerskie fabryki. Więc dlatego jest integratorem brandowym. Nie? No, ale to drobna rzecz. Dobra. Nie, no to ważna rzecz. Ja tego nie wyłapałem. No ale to dlatego o tym mówimy, bo po angielsku na przykład, jak będziecie czytać sobie różne analizy, to tam distributor często nie jest dystrybutorem, czyli dla nas takim hurtownikiem, powiedzmy, tylko po angielsku często ludzie odwołują się do distributor jako do kogoś, kto zajmuje się detalem, czyli już taki sklep jak JD Sports, mówiąc w przypadku Nike, albo Foot Locker, albo Sizer. W wielu artykułach spotkałem się z tym, że mówią distributor na detalistę. Są różne szkoły, więc tylko na to uważajcie. No ale dobra, jakiś komentarz czy przechodzimy? Jeszcze bym powiedział, że na przykład dystrybutor, jeszcze jest coś hurt. Dystrybutor i hurtownik to często jest zamiennie stosowane. Dokładnie. Hurt na przykład przy jedzeniu chyba tak się bardziej zakłada, że to jest hurtownik jedzeniowy. Przynajmniej ja się z tym spotkałem, a dystrybutor... To wtedy dystrybutor mógłby być trochę tym integratorem, a potem właśnie mógł być hurtownik, są też półhurtownicy. Jest Słuchajcie, bardzo dużo jeśli wam się nie powaliło do tej pory, gratuluję. Tak. Ale generalnie pamiętajcie tylko producent, dystrybutor, detalista, konsument końcowy. To jest to, co na chwilę obecną robimy. Powiedz mi, tata, w takim razie będziemy przechodzić teraz przez sprzedaż D2C, sprzedaż przez detalistów i sprzedaż przez dystrybutorów. Tak. Powiedzmy sobie wady i zalety każdego z nich i na tym będzie polegał nasz odcinek. Dobrze, zacznijmy sprzedaż D2C. D2C, czyli W ciężkich czasach. To jest ważne też w tym kontekście. No, ja bym powiedział z jednej strony w ciężkich czasach, a z drugiej strony, jeżeli mówimy o budowaniu marży, to również i w dobrych czasach, tak? Jeśli chodzi o... Znaczy nasz case jest o ciężkich czasach. Czyli jakie są plusy i minusy w D2C w ogóle jest tak, mamy sklepy tradycyjne, mamy sprzedaż online'ową własnego sklepu i mamy, co jest częste w różnych tych, outlety, tak? To też mogą być własne. Czyli de facto, załóżmy producent sprzedający, czy integrator sprzedający produkty bezpośrednio, idzie tymi 3 kanałami. Jeżeli robi to bezpośrednio, to tak, ma maksymalną marżę, ale też ponosi koszty i koszty operacyjne i koszty lokali, koszty promocji, budowania marki, performance marketing i tak dalej. Więc ma tą dużą marżę,
ale też ponosi koszty, ale w rezultacie jest w stanie rentowność wypracować dużą, bo ta marża po prostu wystarczy. Czyli to jest duża zaleta. Poza tym ma bezpośrednio... Ale no poczekaj, duża zaleta, ale ja nie wiem, czy się z tym zgodzę, bo w ciężkich czasach jest niższy popyt na brandy właśnie takie D2C, ponieważ ludzie nie są tak lojalni. Żeby też być dobrym w D2C, wydaje mi się, że trzeba mieć bardzo dobry brand i wielką lojalność swoich klientów. Tak, czyli jeżeli jesteś no-name'em, to nie możesz sprzedawać B2C. No-name'em. Tak, posłuchajcie boomera, no-name. Po prostu musisz mieć silną markę, no bo jeżeli nie, no to jest niewystarczająca sprzedaż i no właśnie, a koszty są stałe i no właśnie, to teraz powiedz mi, czy w takim razie w D2C w czasach kryzysu to chyba nie jest dobrze dla takiej średniej firmy swój model przerabiać na D2C? Nie, to jest wręcz w wielu przypadkach niemożliwe. No właśnie. To jest marzenie wszystkich największych brandów, żeby nie mieć żadnych pośredników, ale nie zawsze w ogóle jest to możliwe. Nike się trochę chyba na tym teraz przejechał w Europie. Rozmawialiśmy o tym, że bardzo stawiali na D2C, żeby sobie chronić marżę, ale okazał się kryzys i nagle znowu powraca się do dystrybucji. Są w różnych rynkach, oczywiście to tutaj mówimy o modzie i obuwnictwie, ale generalnie nie zawsze to jest tak, że w trudnych czasach się z D2C przechodzi na dystrybucję. Bo teraz dana marka nie jest w stanie otworzyć 100 000 sklepów na całym świecie tak łatwo. Tak? Czyli jeżeli są formaty, które kupują, bo się zajmują na przykład detalem i Nike im sprzedaje, no to de facto zapewnia pokrycie siecią całego świata, tak? Bo te marki, nawet najsilniejsze, nie są w stanie operacyjnie tym zarządzić. Dlatego, ale jedyne, co chcą robić, to chcą ograniczyć ilość tych partnerów. Na przykład w przypadku Nike to są partnerzy strategiczni, żeby nie mieć 100 partnerów strategicznych na danym rynku, tylko 1, 2, 3, tak? Bo ich wtedy jest łatwiej kontrolować, wtedy też... Kontrola nad customer experience, polityką cenową, marketingową, wszystko to się zgadza. Tak jest. Wszystko to się zgadza. Tak jest. Słuchaj, przejdźmy do sprzedaży przez detalistów. Dobra. Pierwszy plus. Relatywna stabilność sprzedażowa i wolumenowa ze względu na co? Na preferowany przez klienta końcowego format sklepów wielomarkowych. To jest to, o czym mówiłem. Teraz... Chociaż są też detaliści monobrandowi. Są też tak. Na przykład? No to są albo franszyzobiorcy, albo sklepy partnerskie. Ale znasz taką konkretnie po przykładzie? Jakby... No tak, sklepy Nike Only to są partnerskie i nie są wielobrandowe. Ale zgadzam się, że wtedy w przypadku sieci detalicznych one kupują wiele brandów i próbują te wiele brandów sprzedawać. Drugi punkt. Sąsiedztwo wśród innych pożądanych marek. To jest bardzo pożądane, zwiększa rozpoznawalność. Opowiedz o sytuacji, jak Nike i Adidas się o jedną półkę kłócili. Prawda jest taka, że jeżeli jest sklep, który sprzedaje wiele marek, to która marka wygrywa, która ma najwięcej miejsca na półkach, która jest najlepiej pokazana, która najlepiej sprzedają sprzedawcy, tak? Czyli tu mówimy o visual marketingu, mówimy tu o szkoleniach. Visual merchandising. Merchandisingu. Kwestia jest, że w przestrzeni multibrandowej marki się próbują rozpychać. I tyle. No i też dla mnie ważny punkt, dostęp do informacji o zachowaniu klienta końcowego. Bo jeśli jesteś producentem, który pracuje wyłącznie z dystrybutorami, albo głównie z dystrybutorami, no to ty nie wiesz, jak klient zachowuje się przy zakupie w końcowym etapie sprzedaży. Ale tu jest ciekawa rzecz, że to jest zaleta D2C, że masz system, który ci zbiera bezpośrednio dane klientów końcowych. Ale tutaj też je masz. W praktyce to ci pośrednicy nie do końca się chcą tym dzielić, albo nie uważają to za ważne. My płaciliśmy naszym detalistom, żeby nam codziennie te dane wysyłali, rabat im dawaliśmy dodatkowy. Ciekawe. Bo normalnie to zawsze było 100 powodów, dla których tego się nie da zrobić, bo przecież pamiętaj, że detaliści często pracują na zupełnie innych systemach
niż producenci, którzy im sprzedają produkty, czy właściciele brandów. Czyli pojawia się problem czysto IT. Jak dane detalisty przenieść i zintegrować w dane z całego rynku. To jest bardzo duży problem. Tak, właściwie tą zaletę można wypisać i w D2C, i u detalistów. Okej, w D2C masz większą kontrolę nad tym i bezpośrednio ściągasz dane, ale też u retailerów też widzisz, szczególnie jeśli oni pożądają innych marek, na co jest popyt i możesz też to wyczytać z jakichś raportów. No. Ale powiem, miałem Nie wiem, no to jest mój domysł. Miałem doświadczenie z firmą, jak się pytałem siecią o udział Nike w sprzedaży, to zawsze mówili 36%. Kłamali? Nie. Kłamali w tym sensie, że był więcej, 40 kilka, tak? Ale chodziło o to, żebyśmy my nie poczuli, że jesteście dominujący i że oni są od nas zależni. Tak? No to sprytne. Więc mówię, że z tym dzieleniem się danymi jest różnie. W takim razie atrybucja leci do sprzedaży D2C. Powiem jeszcze o jednej kluczowej, bo tutaj muszę nadać strukturę i musimy też dojechać do sprzedaży przez dystrybutorów, więc powiem jeszcze przy sprzedaży przez detalistów. Ja widzę wielkie zagrożenie w konkurencyjności cenowej ze strony marek własnych. My rozmawiamy sobie teraz o branży modowej, ale pomyślmy sobie o spożywczej, pomyślmy o elektronice w sieciach. Ale ciekawą o modzie nawet. O modzie już powiedziałem. Ale ciekawą rzeczą jest, że marki własne, private label, tak, to jest odpowiedź sieci detalicznych, żeby zmaksymalizować marżę. Bo załóżmy, wyobraźmy sobie, że ta sieć kupuje brandy, tak? No ale tam osiąga pewne marże, które te brandy im pozwalają robić. A jeżeli mają własną markę, to de facto to one od producenta kupują towar i mogą sprzedawać z wyższą marżą. Czyli ideałem dla sieci jest, żeby wszystkie produkty były private label, ich własne. Na przykład Decathlon tak robi. Decathlon potrzebuje marek tylko po to, żeby ściągnąć ludzi do sklepu, a tam sprzedaje własne marki, które ma wysokomarżowe, no bo nie ma tego pośrednictwa brandu. Także to jest ważna rzecz. Sprzedaż przez dystrybutorów. Zakończmy tym aspektem. Na podstawie też tego, co ja w pracy w sumie dowiedziałem się, dystrybutorzy mają dobrze ugruntowane sieci i relacje z detalistami, co jest kluczowe, ale też umożliwiają szybką penetrację rynków i na przykład dostęp do mniejszych lokalizacji. Ja spotkałem się z przypadkiem, gdzie dystrybutorzy byli kluczowi, żeby jakby pokrywać wspólnie pewne regiony, w które byłoby za drogo samemu producentowi jeździć i dostarczać samemu. Więc wielkie marki FMCG typu Procter & Gamble i Unilever muszą korzystać z dystrybutorów. No absolutnie. Wszystkie miały same dostarczać. Same robić sklepy to bez sensu. Zresztą klient tego nie oczekuje, żeby mieć sklepy monobrandowe Procter & Gamble, tak? Więc korzystają z dystrybutorów. I co ci dystrybutorzy robią? Jeżdżą handlowcy, patrzą co schodzi, oferują, są aktywni i oni właśnie działają też w bardzo małych sklepach, które ci dystrybutorzy po prostu pokrywają swoim są wpływem. W tym wydajni w zarządzaniu magazynami, oni mają wszystko na zapasie, realizują zamówienia i tak dalej. Jedyny minus, jaki ja widzę, to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, ograniczona informacja zwrotna na temat zachowania klienta końcowego, no bo ci dystrybutorzy nie zawsze wiedzą, co się dalej z tym dzieje. Tak, ale już ci najlepsi też potrafią się dobrze z markami zintegrować, czyli ta wiedza jest już pełniejsza systemowo, ale to co jest ciekawe, że często firmy stosują system mieszany. Czyli sprzedają... Nawet to jest wskazane. Przez dystrybutora. Na jednym to chyba nie można się opierać. No właśnie, czyli sprzedają przez dystrybutorów, hurtowników na przykład, sprzedają samodzielnie, mają własny sklep internetowy przez marketplace'y, czyli jakby jednocześnie sprzedają w wielu formatach, ale wtedy pojawia się problem... Podam przykład. Farby. No na przykład. Farby. I dystrybucja w małych miejscach do marketów budowlanych, małych, i do wielkich sieci typu Leroy Merlin i Obi, i własna strona, i w marketplace'ach jakieś tam. Tylko że tu jest wtedy kwestia polityki cenowej, również obrażania się, tak? Bo jeżeli ktoś
chce robić direct to consumer, to taki dystrybutor, hurtownik mówi, hej, ale to teraz chcesz nas obejść, tak? No właśnie. Więc trzeba też mieć takie jaja, za przeproszeniem, żeby się zdecydować na direct to consumer, no, trzeba. Bo wtedy niestety ten hurt się można stracić. Najgorsza rzecz jest, jeżeli produkt ma różne ceny, tak? Teraz są przeglądarki i porównywarki cen bardzo popularne no i zawsze, jeżeli nie ma pewnej jednolitej polityki cenowej, no to albo jedni, albo drudzy się wkurzają, tak? Może się zdarzyć tak, że chcesz sprzedawać bezpośrednio w pełnych cenach, a wszyscy inni sprzedają w cenach obniżonych, tak? I wtedy direct to consumer nie wychodzi po prostu. Tak jest. Słuchajcie, na tym skończymy. Dziękuję za tą analizę i do następnego odcinka. Dziękujemy bardzo. Pa, pa.